Chcę Wam opowiedzieć, jak wygląda i na czym polega cykl wzrostu. W tym celu narysuję koło i podzielę je na 4 obszary. Co jest najważniejsze w biznesie? Otóż nie możesz podejść do biznesu wcześniej, nie licząc wszystkiego dokładnie. Musisz wiedzieć, ile masz budżetu na działania, ile musisz wydać na prototypy, na wprowadzenie produktu na rynek, na zatrudnienie ludzi itd., itd. Twój biznes po prostu zaczyna się od dobrych praktyk finansowych. Kolejnym bardzo ważnym elementem, jaki powinien każdemu przyświecać przy podejmowaniu działania na rynku, to jest ustawienie sposobu myślenia na sukces. To jest ukierunkowanie się na zdobywanie szczytów, na osiąganiu spektakularnych sukcesów. Po to robimy. Wchodzimy na rynek i chcemy go zawojować naszym produktem, naszą usługą, bo uważamy przecież, że to, co robimy, jest lepsze od tego, co proponuje konkurencja. Tak powstają nowe koncepty biznesowe. Źle się jeździ taksówką, powstał Uber i tak dalej, i tak dalej. Więc mentalność w biznesie jest bardzo ważna, ponieważ ona potem przekłada się od właściciela na taką ogólną mentalność firmy, tak? Zaraża innych ludzi. Ja tutaj to określę jako nastawienie na sukces. Mamy policzone, jesteśmy nastawieni na sukces, no ale z czym? No z produktem. Z produktem czy usługą, która w naszym mniemaniu powinna być najlepsza na świecie. Powinniśmy zdysklasyfikować konkurencję pod każdym względem, byleby nie cenowym, do tego, żeby być lepsi. Do tego, żeby być lepsi na rynku, pokazać swoją wartość. Więc produkt musi być świetnie dopracowany lub samo nastawienie, bo wczesny produkt, który wprowadzamy na rynku, no nie będzie idealny. Umówmy się, nie ma takich szans, ale my musimy mieć to nastawienie, żeby on z każdym miesiącem, z każdym rokiem stawał się po prostu coraz lepszy. Pracujemy nad nim. Mamy produkt. Mamy jakąś ideę, czasami bardzo skomplikowaną usługę. Jesteśmy specjalistami w swojej branży, w swojej dziedzinie, dostarczamy coś nietypowego na rynek. I teraz musimy jakoś opowiedzieć klientom o tej wartości, którą mamy. Bardzo często, będąc specjalistą, trudno jest sprzedać, nie używając prostego języka dla odbiorcy, to, co mamy do zaoferowania, tak? Dlatego bardzo ważne jest, żeby nauczyć się komunikowania wartości tego, co mamy do zaproponowania słowem, ale również obrazem. I tutaj jako kolejny element wchodzi marketing. Idziemy dalej, bo już mamy jakąś markę, już ta nasza idea, ta wartość jest w jakiś sposób opakowana. I tutaj jest bardzo szczególny model wzrostu, bo na tym obszarze są firmy, które działają powiedzmy 2 lata, otwierają biznes, na tym powinny się skupić, na finansach, na tym, żeby się nastawić na sukces, żeby cały czas nadążać za konkurencją, na tym, żeby dopracowywać produkt oraz uczyć się o nim opowiadać w sposób taki, że jak staje Janusz, to on zrozumie w kilku zdaniach, co my mamy do zaproponowania.
bo on nie ma czasu słuchać. Nie chce zrozumieć. I tutaj wchodzimy w obszar, który jest odpowiedzialny za to, żeby przebić barierę wzrostu. Bo jak rozpoczynamy naszą działalność gospodarczą, to ten pierwszy wzrost jest najbardziej spektakularny. To jest wzrost od 0 do 1. Nie było, jest. I kluczowe tutaj jest, co trzeba zrobić, żeby później, po tym czasie, kiedy jest ten wzrost największy i zaczynamy, że tak powiem, stawiać w miejscu, należy sięgnąć po kolejne narzędzia. I takim kluczowym elementem jest po prostu reklama. Jak mamy coś fajnego do pokazania, musimy dotrzeć do szerokiej grupy odbiorców. I w tym momencie przebijamy barierę wzrostu, tą naturalną, początkową, tą, która staje nam w momencie, kiedy już wyczerpują się rekomendacje, wyczerpują się nasze działania, takie, które zgarniamy po prostu naszą siecią kontaktów, miejscem, w którym jesteśmy. Mamy reklamę. No ale dobra, zainwestowaliśmy, zaczynają spływać zapytania. Takie coś też trzeba ogarnąć. Widziałem wiele sytuacji, w której świetny marketing pompuje niesamowitą ilość zapytań, ale sprzedaż nie jest w stanie tego ogarnąć. I tutaj wchodzi kolejny element, czyli sprzedaż. To musi być dopięte na ostatni guzik. Jeżeli mamy tylko te elementy, to już mamy nastawienie naszej organizacji na równomierny wzrost. Przebiliśmy barierę tą naturalną i pniemy się w górę. Natomiast to nie koniec, bo będzie kolejna ściana. Mamy coraz więcej, coraz więcej. W związku z czym będziemy potrzebować więcej ludzi, będziemy potrzebować więcej miejsca, będziemy potrzebować wyeliminować niepotrzebne czynności. Będziemy potrzebować w dzisiejszych czasach bardzo dużo elementów, które można zautomatyzować, zastąpić człowieka robotem. I tutaj wchodzą systemy. To pozwoli nam znowu przebić się do kolejnego etapu. Mamy systemy CRM, tak. Ja tutaj sobie napiszę C, ukośnik, ERP, jeszcze do tego. Po prostu systemy, ponieważ na mailu korkuje się najbardziej. Trzeba mieć naprawdę wysoką kulturę korzystania z maila, umiejętność posługiwania się projektowo mailem, żeby się po prostu nie zakorkować. Tak? Bo jeżeli jest napływ zadań, napływ różnego rodzaju maili, które wymagają naszej inicjatywy, to może dojść do kuriozalnej sytuacji, że nasz etat polega na obsłudze maila. I z takiego maila w organizacji trzeba wyjść. Trzeba wyjść do jakiegoś systemu, który będzie wspierał procesy w sposób taki dopasowany do naszego modelu. Mail się po prostu do tego nie nadaje. Więc CRM-y, ERP, tak? Zarządzanie relacją z klientem i zarządzanie zasobami, jakimi dysponuje przedsiębiorstwo. I co jest jeszcze najważniejszym elementem wzrostu, tak ażeby on sobie szedł równomiernie do góry? To są zasoby, to są ludzie, to są wspaniali ludzie, rewelacyjni specjaliści, którzy zaangażują się w nasz biznes i pomogą go rozwijać dalej. Jest to przepis na to, który daje za free-calla. Przepis na to, co należy zrobić, jakie obszary pilnować, żeby biznes mógł cały czas równomiernie wznosić się ku górze. Jeżeli już dziś potrzebujesz wsparcia, porady, zapraszam na bezpłatne konsultacje ze specjalistą Grow.